Dzień dobry widzowie, witamy z tej strony w komentarzu dnia Mateusz Lech oraz po mojej prawej stronie dawno niewidziany, no teraz już od kilku godzin, ale wcześniej kilka dni cię nie było, Pawle. Znaczy chciałeś powiedzieć, że zaginąłem. Tak, ja wypuściłem nawet jedną teorię spiskową, że ciebie nigdy nie było, że byłeś botem i że szukamy teraz sobowtóra, żeby ciebie zastąpić. No ale jesteś. Słuchaj. Podobno już się pierwszy zgłosił sobowtór. Tak? No to świetnie. Słuchaj, jest taka sprawa, bo wczoraj napisałeś do mnie, że chciałbyś skomentować jedną z informacji z porannego CEPA dotyczącą zadłużenia i Federalnej Służby Komorniczej. To już jest taka nasza seria się tworzy o problemach finansowych Rosjan, o problemach z systemem bankowym. No i dzisiaj wychodzi na to, że po raz kolejny się zebraliśmy tu, aby temat rozłożyć na czynniki pierwsze. Tak? No tak, słuchaj, no wygląda to w ten sposób, no, że sytuacja się zmienia. Myślę, że z miesiąca na miesiąc, no i robi się coraz ciekawiej. Tak, ja dla ludzi, którzy nie mieli okazji obejrzeć wczorajszego porannego wydania naszego CEPA, krótko wprowadzę. Dostaliśmy nowe dane z Federalnej Służby Komorniczej. Rosjanie zmagają się z ogromnymi długami, o czym Was informowaliśmy wielokrotnie, ale według Federalnej Służby Komorniczej do końca trzeciego kwartału tego roku wolumen niespłaconych pożyczek wzrósł o prawie 1/4, a łączna kwota windykacji wynosiła prawie 3 biliony rubli, czyli w przeliczeniu na dolary około 31 miliardów dolarów. Ponad 21 milionów Rosjan nie spłaciło swoich pożyczek, co stanowi wzrost o 22% w porównaniu z zeszłym rokiem. Gdzie Rosjanom brakuje? Borykają się przede wszystkim z niewypłacalnościami, szczególnie z tytułu podatków, opłat za mieszkanie, usług komunalnych oraz alimentów. Natomiast pojawił się pewien przepis, który pozwala Rosjanom ogłosić upadłość bez konieczności kierowania się do sądu, jeśli ich zadłużenie wynosi od 25 000 rubli do 1 000 000 rubli. W ramach wcześniejszych informacji w tym roku mówiliśmy, że do końca roku przewiduje się w Rosji 300 000 upadłości, natomiast to było jeszcze przed inflacją, która zaczęła rosnąć w maju, oraz przed wzrostem stóp procentowych, które zaczęły rosnąć gwałtownie chyba w lipcu albo sierpniu. I teraz Paweł do mnie napisał, mówiąc, że ma na ten temat jeszcze dodatkowe przemyślenia, gdyż to jest dopiero początek. Tak, to znaczy to, co wprowadzono od listopada, zmienia troszeczkę reguły gry. Dlatego, że mamy sytuację taką, że zarówno pozabankowe zwiększono limity, jak i bankowe zwiększono limity, znaczy upadłość, mówię bankową, upadłość taką sądową, zwiększono limity i teraz co się z tym wiąże? Wiąże się prawdopodobnie to, że liczba upadłości konsumenckich drastycznie wzrośnie. No i tutaj ten system finansowy zostanie pozostawiony trochę sam sobie, dlatego że przed wyborami prezydenckimi nie ma co liczyć na zaostrzenie tych przepisów, a właśnie mamy przykład poprawy i ulżenia jednak tym kredytobiorcom i dłużnikom. Natomiast ktoś za to będzie musiał zapłacić i za to zapłaci system finansowy. Obstawiam, że jeżeli teraz było około 300 000, tam pozabankowych było mało, natomiast teraz zaczną rosnąć dosyć może pozabankowe upadłości. Oni nie tylko zwiększyli te kwoty, ale również uprościli procedury, a więc będzie to łatwiej ogłosić, szybciej, krócej będzie to trwało. No i też często osoby, które do tej pory nie miały pomocy jakiegoś prawnika, tutaj ma być również jakaś pomoc prawna zapewniona takim osobom, darmowa.
No, co może się wiązać z tym, zobaczymy oczywiście, jak to będzie w praktyce, tak, no bo jak gdyby teoria teorią, natomiast no już banki troszeczkę przerażone były, pojawiły się artykuły w rosyjskiej prasie, no, które biją na alarm, jeżeli chodzi o system finansowy, że banki mogą nie udźwignąć w przyszłym roku, ten rok to pewnie jeszcze będzie ok, ale w przyszłym roku obciążeń, bo mamy teraz, zwróćcie uwagę, jaką sytuację. Stopy kredytowe poszły w górę i mówi się o tym, że jeszcze jedna podwyżka prawdopodobnie będzie do końca roku, czy no zakładając, że to tak mniej więcej, no to jeszcze 1%, czyli będziemy mieli 16%, co oznacza, że kredyty hipoteczne będą powyżej 20%, już widzimy, że tam jest powyżej 18-19%. Kredyty konsumpcyjne, no trzeba liczyć 20 kilka, 24, takie mniej więcej okolice. Co się wiąże z tym? Mamy bardzo dużą ilość odmów i zwiększone progi makroostrożnościowe. Ostrożnościowe, dokładnie, dla banków, co powoduje, że banki nie mogą udzielać praktycznie kredytów obecnie i jedyne kredyty, które udzielają, to są kredyty hipoteczne preferencyjne, a przypomnijmy, że tam jest kilka typów tych kredytów preferencyjnych. Mamy kredyty na 2% nadal, one są w bardzo małej ilości udzielane, ponieważ one dotyczą jedynie obszarów arktycznych i Dalekiego Wschodu. No i tam trzeba być wpisany w specjalny taki program, który się tam jakoś śmiesznie nazywa, lub być rodziną wielodzietną poniżej 36 roku życia i tak dalej. Mamy dosyć popularny program i on jest w miarę szeroki. Mówi się o tym, że być może zostanie zawieszony program dla programistów i informatyków i tam dla rodzin mamy 5% kredyty i one nadal są oczywiście udzielane, więc wiesz, no mamy taką sytuację, która dla banków nie jest do końca korzystna. Mamy wysokie stopy, a banki muszą udzielać kredytów na poziomie 5%. Czyli poniżej nawet tej oficjalnej inflacji. Natomiast, żeby troszeczkę to wyjaśnić, tych kredytów aż tak dużo nie ma. Tych informatyków aż tak dużo nie ma. Wiesz, ci młodzi to najczęściej się spakowali i albo jak byli szybcy, to wyjechali za granicę, albo jak byli wolniejsi, to wyjechali na Ukrainę. Więc, tak, blokadą, wiesz, ale poczekaj, blokadą jest to w tym momencie, że zwiększono tak zwany wkład własny. On jeszcze jakiś czas temu wynosił 15%, a teraz w przeciągu 2 miesięcy najpierw 20%, teraz 25% trzeba włożyć własnych pieniędzy na taki kredyt. Gdzie informowaliśmy, że Rosjanie zazwyczaj i tak brali ten wkład własny na kredyt. Na kredyt. Tak. No i teraz co to oznacza? Oznacza, że te kredyty preferencyjne, mówi się, i tego chcą banki. Banki chcą, żeby one zostały zawieszone w 2024 roku. Tylko one nie zostaną moim zdaniem zawieszone ze względu na wybory. No jak tam będzie kwiecień, to pewnie tam może się walić i palić, ale w marcu mamy wybory prezydenckie i tu często jest też takie nieporozumienie, jak my mówimy o wyborach prezydenckich, bo ktoś sobie wyobraża takie wybory, tak jak u nas, prezydenckie, czyli tam, nie wiem, kto u nas występuje, prezydentem jest Duda, a Trzaskowski, tak? Czyli takie demokratyczne. W Rosji czegoś takiego nie będzie. Wiadomo, że Putin wygra te wybory. Nawet jeszcze nie ogłosił startu, chociaż cały czas są kaczki dziennikarskie, że on ogłasza, już nie ogłasza. Wiesz, no kaczki są w drugą stronę też, że żyje, nie żyje, ogłasza, nie ogłasza. Tak. Więc jak żyje, to ogłosi. No. Ogłosi i wszystko wskazuje, że będzie startował, natomiast wybory są niezmiernie ważne dla władzy. Dlaczego? Dlatego, że władza sprawdza w ten sposób poparcie swoje. I teraz to nie jest tylko tak, że władza to sprawdza, ale również oponenci tej władzy również sprawdzają. Tak? Czyli jeżeli się okaże, że Putin przystąpi do tych wyborów i będzie musiał fałszować te wybory, tudzież wygra, ale taką mało przekonującą ilością i też trzeba będzie to jakoś tam, fałszować, no to jest znak, że ta władza jak gdyby nie ma poparcia społecznego dla różnego rodzaju oponentów Putina. A trzeba powiedzieć, że ostatnio mówiliśmy, istotne, że robiono badanie odnośnie poparcia dla wojny.
I jest najniższe, tak, jest najniższe od czasu mobilizacji ogłoszonej w zeszłym roku i wynosi w tym momencie chyba 30 parę procent, o ile patrzyłem, o ile dobrze pamiętam. Więc bardziej są naciski na trzeba to kończyć, panie Putin, trzeba to jakoś rozwiązać. Tak, i wiesz, i teraz władza będzie chciała mieć przed wyborami jakieś sukcesy, nie będzie chciała mieć porażek albo ograniczyć to. Takim sukcesem byłaby poprawa sytuacji na tym polu socjalnym. No i tu na pewno jakaś ustawa, która oddłuża tych dłużników, nawet jeszcze większa, mogłaby się pojawić. Ja mówiłem coś takiego, to co teraz jest robione, no to powiedzmy, to jest taka mała proteza, bo to nadal są jeszcze małe kwoty, ale już znaczące, bo wydaje mi się, że upadłości konsumenckie będzie trzeba niedługo w Rosji w 2024 liczyć w milionach, a nie w tysiącach. Słuchaj, ja w tym momencie wrzucę obrazek do mojego artykułu z lipca. Słuchajcie, źle mi się wyświetlił. Nadchodzi pokolenie bankrutów. Zrobiłem w lipcu, zrobiłem w sierpniu, teraz mamy tego urzeczywistnienie, tak to się mówi? Zmaterializowanie. Będzie to liczone, tak jak mówisz, na pewno w setkach tysięcy, być może w milionach, no ale co z tymi ludźmi? Bo musimy sobie powiedzieć o tym, że to nie jest tak, że czysta karta i żyjesz sobie bez problemu dalej. Ten dług umorzony przechodzi tak jakby na bank, który ma problem, to raz, a ty jesteś skreślony z możliwości zadłużania się już po wszechczasy w Rosji? Czy jak to będzie? No nie do końca, tak? Tam masz może jak gdyby ograniczenia, no nikt nie będzie dawał ci dać pożyczki, ale na jakąś e-kapustę to pewnie się załapiesz. I teraz raczej to, co jest robione, bardzo nakręci spiralę kredytów pozabankowych. Tak, ale słuchaj, ale teraz tak. Cały czas próbują to uregulować, natomiast pamiętajmy, że sfera kredytów pozabankowych w Rosji jest olbrzymia, o wiele większa niż w Polsce. Dawno już od chyba, 10 lat, no chyba 8, istnieje możliwość wzięcia pożyczki w bankomacie, tak, na powiedzmy paszport czy dowód. No olbrzymie możliwości, tak, jeżeli chodzi o tą pozabankową. No i również ściągalność tam przypomina trochę Dziki Wschód, tak? Czyli... Ale słuchaj, bo jest ważny szczegół i ja sobie poczytałem, jak to wygląda w Polsce. Słuchaj, jeżeli ogłaszasz u nas upadłość, to nie jest to, że wiesz, wychodzisz na środek ulicy, ogłaszam, że jestem bankrutem, idziesz do domu i wszystko jest w porządku. No nie, proces wygląda tak, że wszystko, co masz, takie, co można sprzedać, typu mieszkanie czy coś, no to trzeba to spieniężyć i ty zostajesz na końcu z jakąś tam kwotą, którą musisz spłacać przez 2 czy 3 czy ileś lat, ale nie jest tak, że ty z dnia na dzień możesz powiedzieć, jestem czysty, jestem bez problemów. Po prostu nie narastają ci odsetki, banki przestają cię ścigać, przestają wysyłać smutnych panów, ale najpierw muszą zabrać ci wszystko, co mogą spieniężyć, a ty jeszcze dostajesz jakieś tam kwoty do spłaty. Jak to będzie wyglądało w Rosji? Bo ja rozumiem, że wiesz, łatwo jest powiedzieć, miliony ogłoszą bankructwo. No okej, ale te miliony ogłoszą bankructwo. I będzie sytuacja zupełnie inna niż w Polsce, dlatego że w Polsce ci dłużnicy posiadają często przed ogłoszeniem bankructwa jeszcze jakieś majątki i faktycznie tam banki, komornicy próbują to spieniężyć. No tak. Zwróć uwagę na statystykę i na strukturę dłużników w Rosji. Z tych 21 chyba podawałeś ostatnio. Tak, 21 milionów ma komornika, tak. Ma komornika. 93% tych spraw to są sprawy, w których komornik nie ma z czego już ściągnąć. 93%. No to co, to są już ludzie bezdomni? Ludzie bez niczego?
Jak to wygląda? Czy przepisane wszystko na żonę, matkę, córkę? Tak. Konkubinę, konkubenta, ojca, wynajęte mieszkanie awaryjne, no tysiące różnych, przypadków. To nie jest tak, że mamy jeden schemat, każdy schemat jest trochę inny. To nie jest tak, że ci ludzie mieszkają gdzieś. To jest tak, że ma jakąś pensję, ale tej pensji nie można zająć, albo jest w szarej strefie i ten komornik nie jest w stanie sięgnąć tej nielegalnej, powiedzmy, tego nielegalnego dochodu i tak dalej. 93% spraw w izbach komorniczych uważanych jest jako długi tak zwane nieściągalne, gdzie ta ściągalność jest powyżej iluś tam miesięcy. Tak oni w Ale to mówimy o 31 miliardach dolarów i 93% to jest 30 miliardów dolarów, których nikt nigdy nie ściągnie już? Tak. No i teraz wyobraź sobie sytuację tego typu. Bo część oczywiście to są jakieś tam, mogą być pożyczki pozabankowe, ale większość to są pożyczki bankowe. No mogą słuchaj, to są też czynsze, to są też alimenty, to są też inne takie rzeczy. Tak. No i teraz wyobraź sobie, że ci ludzie będą mieli ułatwione, część, że tak powiem, nie pójdzie na to, wiadomo, ale część będzie chciała uregulować tą sytuację i pójdzie. I teraz co banki będą musiały robić? No teraz, nawet jeżeli one sobie odpisywały jakąś tam stratę z tego powodu, no to jednak mogły wpisywać, że ta pożyczka jest jak gdyby do odzyskania. Że teraz, w kolumnę nadzieja, że kiedyś. Tak, a teraz no po prostu będą musieli to wyzerować, tak? No bo ogłoszenie tej upadłości no jak gdyby likwiduje ten dług w stosunku do banku. I słuchaj, powiedziałeś jedną rzecz w trakcie swojej wypowiedzi, która mi zapaliła kolejną żarówkę nad głową. Nie wiem, czy było widać. Pamiętajcie, że mówimy o Rosji. Tutaj nie szukajcie też jakiejś do Polski czy krajów zachodnich, tak? Słuchaj, powiedziałeś, te długi są nieściągalne, wielu ludzi pracuje w szarej strefie. I mi się zapaliła lampka. Jeżeli teraz ci, którzy mają te długi, pracują legalnie, a będą chcieli ogłosić jakieś bankructwo czy coś takiego, to zostaną wypchnięci w szarą strefę. No bo po co on ma pracować legalnie, skoro mu zabierze wszystko komornik, to on powie chrzanie to, idę do garażu, będę stukał tam w młotek i coś będę wypływał, tak, czy coś nielegalnego, tak, nie? Ale to oznacza nie tylko, że rząd będzie musiał dosypać bankowi ten dług, który ten człowiek miał, ale dodatkowo nie dostanie tego, co on przynosił, ten pracownik w zębach swoich jako podatek. Więc państwo na takich upadkach będzie traciło podwójnie. Może tak być. No różnie będzie, no też nie chcę generalizować, natomiast no, na pewno ilość upadłości kilkukrotnie się zwiększy. Ile? Nie wiem, ale się zwiększy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o której mówimy cały czas, i nawet ostatnio ktoś dobrze o tym wspominał, bo my mówiliśmy, cały czas się koncentrujemy na tej ludności, ale pamiętajmy jedną rzecz, że mamy teraz ten rozjazd pomiędzy rynkiem pierwotnym, jeżeli chodzi o nieruchomości, a rynkiem wtórnym, sięgającym 50%. Tak? Bank Centralny mówi o 42%, eksperci mówią o 50%. W związku z tym będziemy mieli taką sytuację, że będziemy mieli takie dwa przeciwstawne trendy. Z jednej strony inflacja, wszystko coraz droższe, pręty zbrojeniowe droższe, no materiały droższe, czyli coraz drożej koszty budów będą rosły, a z drugiej strony sytuację taką, że kredyty preferencyjne przynajmniej do marca będą udzielane, tak? Te, które są oprócz tych rolników, których z jakichś tam przyczyn wykluczono w sumie, pechowcy trochę. I teraz, ponieważ będą te kredyty nadal preferencyjne, banki oczywiście będą się bronić, żeby ich nie dawać, natomiast one będą i będzie rozjazd pomiędzy tą ceną pierwotną a ceną wtórną. I zwróć uwagę na jedną rzecz. Z jednej strony inflacja, coraz więcej koszty budowy. Z drugiej strony będzie coraz mniej chętnych na mieszkania z rynku wtórnego, bo nie kupisz z rynku wtórnego, nie dostaniesz kredytu preferencyjnego. Tam chyba w Arktyce dostajesz na jakieś takie nie? No ale możesz się przeprowadzić na, tam ale to wiesz, biegunowe. I oni to tam uruchomili chyba 2 miesiące temu, to jest kilkaset bodajże kredytów na razie udzielonych, a więc to
No tam wiesz, Murmańsk, Norilsk, tam w sumie jakbyś chciał ten kredyt, to możemy pomyśleć. 2% to w sumie brzmi dobrze. W każdym razie brzmi źle. No to wiesz, no tam jeszcze zobaczymy. Najbardziej depresyjne miasto na świecie, tak? Nie wiem, nie mieszkałem, ale to ktoś gdzieś nam jak będziesz, to opowiesz i wtedy możemy sobie to sprawdzić na żywo. W każdym razie te mieszkania na wtórnym będą tanieć, a na tym pierwotnym no nie wiadomo, co będzie się działo. Tak? No bo z jednej strony prawdopodobnie będzie jeszcze większy rozjazd pomiędzy pierwotnym a wtórnym, przynajmniej przez jakiś czas. A mamy jeszcze dodatkową rzecz, co rząd robi, o tym też mówiliśmy. Rząd wpadł na pomysł, jak zwykle, teraz on używa 2 takich służb, Rosfin monitoringu i druga służba to jest służba antymonopolowa, która sprawdza ceny. No tak. I oczywiście będzie sprawdzało ceny mieszkań na rynku pierwotnym, czy nie są zawyżane i będzie zmuszała deweloperów do obniżania tych cen. A pamiętajmy jedną rzecz, o której ktoś ostatnio wspominał. Przecież deweloperzy, firmy budowlane też zaciągają kredyty. No i oni nie mają preferencyjnych kredytów na 2%, tylko mają normalnie kredyty komercyjne. Co więcej, w tym momencie najprawdopodobniej budują bloki, najprawdopodobniej w tym momencie budują bloki, gdy podchodzili do inwestycji, kalkulowali sobie cenę z lat 2021 na niższych w ogóle kwotach materiałów przed sankcjami oraz na niższych kwotach kredytów, które wtedy zaciągali. W tym momencie im się to w ogóle nie bilansuje. Jeżeli chcą wyjść na zero, to muszą te mieszkania sprzedawać dużo drożej niż sobie kalkulowali w tym 2021 roku. No tak, bo muszą uwzględnić inflację, koszty swoich kredytów, koszty zwiększonych pensji, tego wszystkiego, a będziesz miał sytuację, że służba antymonopolowa powie, nie, no jeszcze zróbcie obniżkę, tak? No bo źli deweloperzy tutaj próbują zarabiać na biednych Rosjanach. Efekt jest taki, że być może część deweloperów no nie pociągnie, tak? No nie da rady, część firm budowlanych też może mieć tutaj problemy a koszty naprawdę, koszty są olbrzymie, tak? To są o wiele większe koszty niż na przykład obserwowaliśmy na polskim rynku, tak? Jeżeli chodzi bo też podobny był efekt, tak? Słuchaj, natomiast one są inne, przykładowo we wrześniu same pręty zbrojeniowe ponad 20%, przez cały rok do roku ponad 100%, tak? To są jakieś olbrzymie wzrosty, nie? Słuchaj, to prawie każdy, z czegokolwiek się dotkniesz, tutaj działają też sankcje tak nie w sposób bezpośredni, tylko pośredni, bo wszystko po prostu jest, szczególnie to, co gdzieś musi z zagranicy przyjść, jest droższe. Słuchaj, ktoś nam napisał w komentarzach pod jednym z filmów fajną anegdotę, którą można by było tutaj wrzucić. Jeżeli spojrzysz na jakieś biedne państwo w Afryce i zobaczysz, że tam ludzie boso biegają, to jak jesteś producentem butów, możesz pomyśleć, kurczę, świetny rynek, ludzie nie mają butów, chętnie pewnie kupią, warto by było zainwestować. Natomiast jak później się przyjrzysz strukturze, wiesz, tego społeczeństwa, zarobkom i tak dalej, stwierdzasz, że nie, jednak nie wejdziesz, bo tych ludzi po prostu nie będzie stać na buty. I tu, jeżeli chodzi o mieszkania, czy jeżeli chodzi o jakiekolwiek inwestycje, czy sprowadzanie jakichkolwiek dóbr w sytuacji, gdy nadchodzi pokolenie bankrutów, możemy się doszukać pewnej analogii, że owszem, będziemy widzieli, że są braki w społeczeństwie i fajnie by było wejść z biznesem, ale gdy się zastanowisz, gdy spojrzysz na tą strukturę, to stwierdzisz, że kurczę, my z tym produktem wejdziemy, ale może nie być chętnych, gdyż po prostu ludzi może nie być na niego stać. Czy w Rosji może coś takiego nadejść? Tam widzę, masz zaciętą dyskusję z jakimś gawronem. Tak, chce ze mną rozmawiać. Widocznie chce też się wypowiedzieć na temat tutaj nasze, ale już poleciał, bo odezwałeś się i się przestraszył ciebie. Okej.
Widocznie zwierzęta cię nie lubią. Powiedz mi, jak będzie wyglądać, lubią mnie zwierzęta, powiedz mi, jak może wyglądać właśnie temat inwestycji i ewentualnie wchodzenia z produktami, czy to mieszkania, czy to jakieś właśnie produkty? Nie wiem, wiesz co, wydaje mi się, że musimy brać pod uwagę coś, co wymyśli rząd i reżim, ponieważ no problem tych bankrutów będzie narastał, a wybory w marcu. Obawiam się, że to już wybuchnie właśnie na przełomie roku i znając rząd, to wymyśli coś tak głupiego. No, coś, żeby ugasić pożar do marca kosztem dwukrotnie większego pożaru na wakacje, tak? Tak. I to wydaje się, że będzie próbował pomóc ludności kosztem systemu finansowego. Takie jakieś mam dziwne przeczucia, tak? A ten tak, coś też tak czuję. W złym stanie i teraz wymaga bardzo silnej dokapitalizacji pomocy ze strony państwa, dlatego że Elwira mówiła nie powiedziała tego, Paweł, ale wiemy, ja się z tobą nie zgodzę. Elwira powiedziała, że jest w bardzo dobrej kondycji. Tak. 4 banki w zeszłym roku były bliskie upadłości, bank centralny musiał je ratować, to wiemy z raportów Banku Centralnego, które sam opublikował i podawał, jakie to banki. Tam część rzeczy była utajniona, ale to wiemy. Jaka sytuacja będzie w tym roku? No z jednej strony, wiesz, w tym roku sytuacja wbrew pozorom nie będzie taka zła. Będzie dobra, jeżeli chodzi o banki, bo dużo premii skasują za udzielanie kredytów Ninja. Ona się pogorszy gwałtownie w przyszłym roku. Tak, na przełomie myślę, że już tego, bo będzie stop akcji kredytowej, banki nie będą miały z czego żyć, dochodzą coraz większa ilość ogłaszanych bankructw, coraz więcej ilość straconych kredytów, no bo część stwierdzi, nie, no jeszcze te 10% czy tam ratę powiedzmy w jakiejś tam kwocie byłem w stanie płacić, ale już dwukrotnie większą ratę to ja nie dam rady, nie? To już sobie daruję, to już trudno, tak? To już nie wiem. Jakoś to będzie, nie? Jakoś to będzie, tak? Może ten, nie? I myślę, że tu może się pojawić, wiesz, jakaś próba oddłużenia jeszcze tych ludzi. No nie wiem, jakieś takie pomysły, które uderzą w system bankowy, żeby pokazać, że źli banksterzy, a dobre społeczeństwo. Jest mi trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądać, nie chcę podpowiadać. Nie no, zawsze jest dobry car, a źli ale coś tak, wiesz, więc taki tu wiesz, taki myślę, taki że dekret kierunek jakiś zostanie machnięty. Tak, będzie dekret taki właśnie z 4 liter, że z dniem powiedzmy 1 lutego, jak coś, to taki prosty, żeby był, bo zauważ, że te wszystkie dekrety zawsze są tak robione, żeby one nie za skomplikowane były, a często dotyczą skomplikowanych rzeczy. Tak jak mamy, nie wiem, ostatnio te pomysły i dekrety dotyczące tych opakowań, nie? No o tym pewnie będziemy mówić swego czasu, że no można wprowadzić dekretem, że opakowania muszą być standardowe, ale co to znaczy standardowe? Nie, to nie jest wszystko takie proste. Tudzież, że benzyna ma być dostępna, no ale to znaczy? jest fajne, nie? Dekretem benzyna ma być dostępna, nie? Albo, że wiesz, wprowadzasz cła ruchome, nie? No to też możesz 2 zdania wpisać, ale widzisz, co idzie za tymi cłami ruchomymi, tak? No cała machina, tak? Cały monitoring, tak? Jest niesamowicie skomplikowane. Nie? A więc tu myślę, że coś podobnego będzie na zasadzie, wiesz, Putin coś tam wymyśli, powie, o, to ładnie będzie w telewizji brzmieć, to sobie tam ułatwimy ludziom. Może coś w rodzaju... A banki niech się martwią. Ja wiem, co będzie. Słuchaj, olśniło mnie, sprawdzimy moje przewidywania. Wakacje kredytowe na kwartał od stycznia. No tak, coś tak. No to akurat, wiesz co, to akurat dla banków nie byłoby aż takie tragiczne. No wiesz, dlatego mówię, to jest rozwiązanie. W Polsce przeszło. W Rosji, zobacz, kwartał przed wyborami, jaka ulga dla społeczeństwa. 3 miesiące bez rat. Tak, ale to mniej więcej dobry kierunek wskazujesz, przy czym ja myślę, że będzie to coś bardziej dotkliwego dla banków. Ale no tak, zobaczymy. Że wiesz, że tutaj nawet nie, że w wakacje, tylko jakieś anulowanie na przykład, nie?
Tam na przykład dla najbiedniejszych. Albo jeszcze coś innego. Tak, no coś w tym stylu, co jak gdyby przysporzy chwilowej takiej popularności, nie? Czyli tak jak powiedziałeś. No, to sprawdzimy, czy nam się udało. Słuchaj, mamy 30 minut. Myślę, że mamy temat wyczerpany, chyba że chciałeś jeszcze coś dodać w tej kwestii. Jeżeli nie, to dziękujemy naszym widzom i słuchaczom za dotrwanie do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie komentarz i lajka, jeżeli tak było. Dziękujemy serdecznie naszym patronom i wspierającym. To dzięki Wam możemy ściągnąć Pawła z urlopu, żeby nagrywał z nami. On się czuje zobowiązany, więc jak będziecie nas dalej wspierać, to on nigdy nie będzie na urlopie, więc róbmy tak. Albo zawsze będę teraz na urlopie. No właśnie, ta krzywa, nie? Kiedy Paweł musi pracować, a kiedy Paweł może pracować. Nie, ale tak naprawdę to serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. I do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.